Cześć, siemanko. Dzisiaj Wam zaprezentuję taki nietypowy samochód. Pyk. Peugeot 306. Wersja, kurde, dla gigantów. To jest wersja bez przedniego fotela. Tutaj się normalnie siada. Jak masz 2,5 metra wysokości, to wtedy elegancko sobie siedzisz tutaj, na tym foteliku, na siedzonku i sobie prowadzisz ten samochodzik. Ja niestety mam za krótkie nogi i nie dosięgnę do kierownicy. Także ten samochód nie jest dla mnie. No niestety. Taki się trafił, a nie mogę pojeździć. Co zrobić? A teraz na poważnie. Co tu się stało? Stało się to, że fotel latał jak... Może gęś. No latał sobie, no. Po prostu był fotelem bujanym. Zobaczyłem, że tam jedna śrubka jest odkręcona, dokręciłem ją. No ale nic to nie dało. Zacząłem zagłębiać się w temat i zobaczyłem, że jest pęknięty. No to fotel odkręciłem. Wtedy nawet nie miałem zamiaru tego nagrywać, bo myślałem, że to będzie szybkie. Ale niestety tak nie było. Odkręciłem fotel i okazało się to. Tu jest fotel. Tu są części fotela. I tutaj jest też część fotela. O, pęknięcie jest tutaj. Tu jest pęknięty element, który to spinał razem z tym. To jest pęknięte. I tutaj taka rureczka też jest pęknięta. Dlatego to na razie tak wygląda jak wygląda. Rozebrałem to całe, rozkręciłem. Będę musiał to jakoś wzmocnić i pospawać. Nie chciałem spawać tego na fotelu lub nie daj Boże w samochodzie, bo mogłoby to się skończyć pożarem. A też by nie było takie przyjemne. Co tu dużo mówić? To powinno być tu, z tej strony. To się trochę wygięło nawet. A tutaj to powinno być przymocowane do tego. O. Tam pod spodem jest takie, o. Tu jest urwane, tu jest urwane. Tu powinno to być w całości plus skręcone śrubą. Śruby nie było, było pęknięte. No i tak sobie to. Chciałem tak wzmocnić, bo jak to tylko przyspawam, to podejrzewam, że to pęknie w końcu, bo to jest, kurde, cieniutka rurka. No i ryzyko tego, że to pęknie znowu, jest dużo większe niż, kurde, wygranie w 100 lotka. Ale dobra. Co tu dużo kombinować? Wezmę takiego wkręta, śrubowkręta. Wsadzę go tu, ale on tutaj nie chce wejść. Ale kupiłem sobie ostatnio takie nasadki udorowe. Falontech. Dyszka. Sprzęcik z Biedronki. I spróbuję to wkręcić tutaj. Resztę dobiję młotkiem. Mianowicie chodzi tylko o to, żeby to troszkę wzmocnić jakoś tą rurkę od środka. Za bardzo nie miałem czego tutaj dopasować, poza tym tutaj jest takie zwężenie. Miałem takiego fajnego pręta, który by tutaj pasował, ale no przez to zwężenie musiałbym go jakoś obcinać, doginać, kombinować. A tutaj, kurde, czas gra dzisiaj ważną rolę dla mnie. Co dalej? Teraz tutaj, z tej strony, też muszę zapodać drugą taką śrubkę. Dobra, znalazłem drugą taką śrubkę, włożę ją tutaj. O, tutaj nawet lepiej wpadła. Biję ją młoteczkiem. Teraz spróbuję to ustawić. No niestety się nie uda, bo ta śruba jednak za mało weszła. Muszę ją dobić głębiej, żeby te łebki się tutaj styknęły i ta rurka, żeby się ułożyła tak jak powinna być. Wtedy jak ją obspawam dookoła, to razem śrubki też się razem przytopią z tym, plus one będą trzymać jeszcze tutaj kawałek i tam kawałek.
Także to już tak łatwo nie powinno puścić. Dobra, elegancko jest. Tam obszlifowałem trochę tą śrubkę. Nie wiem, czy to złapie, tak? Ale... O, dobra, widać. Tam obszlifowałem tą śrubkę trochę, ten łepek. Z drugiej strony go uciąłem. Wcisnąłem to i ścisnąłem takim sprzęcikiem. I jest zaciśnięte to teraz ładnie. Gotowe do pospawania. Tak jak było, tak jest. Tam w środku trzyma to jeszcze dodatkowo te wkręty. One są tak spasowane, że ciężko by było je teraz usunąć stamtąd. Ten jeden jest wbity, ten drugi też. Teraz wystarczy to pospawać i tutaj już będzie trzymać. Na razie to złapię po prostu spawarką, wtedy odczepię te kleszcze i pospawam dookoła, tak żeby to już trzymało się. No i elegancko, mój plan się powiódł. Pospawałem to dookoła. Nawet nie wyszło jakoś tragicznie. Spawania nie nagrywałem, bo dopiero się cały czas uczę. Nie mam za bardzo czasu, żeby tak poświęcić na naukę spawania konkretną ilość, dlatego zawsze przy jakiejś naprawie wychodzi coraz lepiej. Nie wygląda to źle. Po to dałem tego wkręta tam, bo wiedziałem, że ta rureczka jest bardzo cienka. Łatwo ją przepalić. Gdybym ją przepalił, to zawsze zaleję tam w środku tego wkręta razem z tą rurką i to wtedy musi trzymać. No, bez tego to tylko rurkę bym osłabił i nic by to nie dało. Tam to zespawałem, tutaj też zespawałem. Tu widziałem, że to jedno było pęknięte, a to drugie już było na granicy pęknięcia. Dałem takie kawałki blaszki, wspawałem, żeby to jeszcze wzmocnić. Nie wiem, na ile to pomoże, ale no teraz to wygląda już dosyć masywniej. Poza tym to i tak jest przykręcone do tych szyn, czyli to nie ma aż takiego nacisku. Największy wpływ na to bujanie fotela miało właśnie ta rurka, że ona po prostu wyskakiwała. No i tutaj, że nie była przykręcona ta śruba i to też latało na tym. Nie widzieliście procesu rozkładania fotela, no to chociaż zobaczycie proces składania fotela. Ale może to przyspieszę, żeby ten film też nie trwał wieczność, bo nikomu się nie będzie chciał tego oglądać. Wszystkie śruby odkładałem w jedno miejsce i kurde, brakuje mi teraz 4 śrub tutaj i tutaj. Może gdzieś za dużo dałem. A, dobra. Tam nie było śruby jednej, tam gdzie było pęknięte i tam też nie było. No ja tam teraz dałem. No dobra, muszę poszukać jakichś śrub. Dobra, znalazłem 3 śruby takie od telewizora. Znaczy od mocowania tej wesy do telewizora. Zostało mi w komplecie, bo nie wszystkich nie użyłem, ale wyglądają porządnie. 3, bo tutaj 4, tu jest urwana nakrętka. Także będę musiał dać nakrętkę, to poszukam od razu śrubę z nakrętką. A tutaj wkręcę to. Zawsze jest tak, jak potrzebuję śrubki, to akurat nie ma. Musiałem uciąć długą śrubę, żeby tutaj dopasować. Dam 2 podkładki
będzie elegancko. No i fotel poskładany. Szyny jeżdżą. Albo i nie jeżdżą. Dobra, nie może być tam podkładki jednak. Teraz szyny jeżdżą. Ta coś ciężko, ale ogólnie przesmaruję ją troszkę tutaj. Może coś tam się przybrudziło. No i w sumie fotel poskładany. Teraz trzeba go zanieść do samochodu i przykręcić tam. No i dobra, to już ten moment. Teraz trzeba ustawić tą prowadnicę tutaj na tych otworach, przykręcić na 4 śruby i w sumie to koniec. Nic więcej nie trzeba tutaj robić. Nie będę tego już nagrywał, bo przykręcić 4 śruby to myślę, że to nie jest żaden kłopot. Jak to przykręcę, to wtedy nagram film, czy w ogóle coś to dało i czy jest poprawa względem tego, co było. Misja zakończona pomyślnie. Siedzenie ani drgnie, kurde. Ma tylko taki luz, jak powinno mieć, czyli taki standardowy. Zaraz usiądę i zobaczymy, co się stanie. Kurde, nic, elegancko. Sztywno się siedzi, nic się nie buja. No i znowu bardzo dobra robota, kurde. Czasem się zastanawiam, czy jakiś film nagrywać, bo stwierdzam, że to długo nie zajmie. No i nie nagrywam, później się okazuje co innego. Potem trochę żałuję, bo mógłby być ciekawy filmik na jakiś temat. Tutaj było podobnie, myślałem, że to będzie szybka robota, ale się okazało, że jednak nie. Także myślę, że warto czasem coś nagrać, mimo nawet jak się nie uda. No dobra. Godzina 22. Idę do domu. Muszę coś zjeść. Parę godzin tutaj spędziłem w tym garażu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Piszcie komentarze. Hej!